Ostatnimi czasy smartfonowa średnia półka ugina się wręcz pod ciężarem coraz to nowszych propozycji. Nie inaczej z firmą Kubot, która przysłała nam do testów swój kolejny budżetowy model Manito. Czas zatem na test. Trzymając Kubota Manito, mamy wrażenie, że gdzieś już go widzieliśmy. Urządzenie nie różni się zbytnio od testowanego wcześniej Kubota Dinozaur. Obudowa smartfona wykonana jest w całości z plastiku. Dzięki użytym materiałom całość mimo 180 g wagi trzyma się w dłoni całkiem nieźle. Mamy tu wygodne zaokrąglenia po bokach, które doskonale sprawdzają się podczas użytkowania. Inżynierowie Kubota wyposażyli telefon w matrycę IPS HD o rozmiarze 5 cali z powłoką 2,5D, która posiada przyjemne zaokrąglenia na krawędziach. Podobnie jak w innych modelach tej marki, klawisze pod ekranem nie posiadają podświetlenia. Obok wyświetlacza znajduje się tu jeszcze głośnik, czujnik światła, dioda powiadomień i soczewka przedniego 5-megapikselowego aparatu. Na plastikowej przypominającej metal ramce producent umieścił mikrofon, przyciski zasilania, głośności oraz złącze ładowania microUSB wraz z gniazdem mini jack. W tylnej części, podobnie jak w modelu Dinozaur, zdecydowano się na umieszczenie dość modnego ostatnio przetłoczenia oraz wystającego lekko układu tylnego 13-megapikselowego aparatu z dodatkową diodą LED. W środku naszej nowości umieszczono 4-rdzeniowy procesor MediaTek o taktowaniu 1,3 GHz i uwaga, aż 3 GB pamięci RAM. Dodatkowo mamy tu 16 GB wbudowanej pamięci z możliwością rozszerzenia jej do 256 GB za pomocą karty microSD. I tutaj drobna uwaga co do czytnika. Drobne elementy elektroniki wystają poza obraz płytki drukowanej i mamy wrażenie, że przy częstej zmianie kart można nieumyślnie uszkodzić ten obszar. Wymienna bateria o pojemności 2350 mAh pozwoli nam na spokojne użytkowanie urządzenia przez cały dzień pod kontrolą systemu Android wersji 6.0. Jak Manito sprawuje się od strony użytkowej? Mocną stroną Kubota jest jego ekran, na którym przyjemnie ogląda się wszelkie multimedia. Prezentowane kolory, jak i kąty widzenia są bardzo dobre. Nie ma również problemów z responsywnością matrycy. Można jedynie życzyć sobie, aby w przyszłości ramka okalająca matrycę była odrobinę mniejsza. Jednak pamiętajmy, że obcujemy z telefonem, którego cena oscyluje na chińskim rynku wokół $90. W teście Antutu telefon uzyskał blisko 30 000 punktów, co wskazuje na fakt, że nie jest to cenowe objawienie dla wielbicieli mobilnych gier 3D. Płynność większości tytułów zyskujemy głównie dzięki ekranowi HD. Trzeba pochwalić projektantów Kubota za konsekwencję i upór w stosowaniu tych samych interpolowanych układów aparatu. Zdjęcia spokojnie nadają się do druku w formacie 10:15, jednak ich jakość bezlitośnie obnaża powiększenie na ekranie komputera. Jeśli chodzi o przednią kamerę, jest równie źle. Jednym słowem, fanom mobilnej fotografii uczciwie nie polecamy tej marki. Warto również dodać, że telefon posiada Dual SIM obsługujący karty w standardzie Nano oraz Micro. Zatem kilka słów na zakończenie naszego testu. Kubot Manito to całkiem solidny średniak będący właściwie odświeżeniem modelu Dinozaur. Cieszy fakt, że producent nie oszczędził na ekranie, który w dalszym ciągu w tej kwocie zakupu nieźle zaskakuje, a i pozostałe wyposażenie nie odbiega zbytnio od standardu podobnych konstrukcji. Biorąc pod uwagę cenę, Kubot Manito to telefon, który niewątpliwie zasługuje na Waszą uwagę. Zapraszamy Was na sferis.pl.